Dzisiaj długi odcinek, co nie? Nazywają to maratonem. 10:58 startujemy. Robimy pierwszy odcinek specjalny. Niecała 100 chyba. Potem lecimy 200 km w kierunku nowego kampu i to nie jest odcinek specjalny. I po przyjechaniu na miejsce mamy od razu kolejny odcinek specjalny. Więc nakręcimy dzisiaj 4-5 stów. Może coś źle liczę, ale bliżej myślę 4. Myślę, że to spoko. Najgorzej, że gorąco. Ma być 30 stopni. Więc pewnie się ugrzejemy, upocimy, umęczymy, no ale mamy co, jakiś mały prowiant, butelki z zimną wodą. Tak czy siak musimy się zatrzymać gdzieś przy przyjeździe na stacji benzynowej, bo paliwa nie będziemy mieli na cały przejazd, więc może tam zapiemy sobie coś chłodnego do picia. No i to ważne, żeby nam się nie grzał. No on tak się nie grzeje od jazdy, tylko od szybkiej jazdy zaczyna się grzać, a nawet średnio szybkiej. Dodaliśmy jeszcze jeden wentylator, w sumie dodaliśmy 2, ale jeden się okazał wadliwy. Więc mamy jeden dodatkowy wentylator. Czy to pomoże? No zobaczymy. Może przynajmniej doda nam tej średniej przejazdu więcej. Nic. Jedziemy. Co, gonić, nie? Gonić. To jest Extreme Media. No, kurde, dobra. Trzeba było zapiąć sprzęgiełkę, ale możesz ją wypiąć. Zostawiliśmy chłopaków na kampie, gdzie zwijali sprzęt, Edek z Krzyśkiem szykowali się do startów. My pojechaliśmy dużo wcześniej szukać jakiegoś fajnego miejsca na nagrania, bo tego dnia nie dostaliśmy żadnego miejsca, ale troszkę znajomości terenu. Na miejscówkę mieliśmy około 100 km, dotarliśmy tam na szczęście jeszcze przed ekipami, chociaż nie było łatwo, bo naprawdę Ciasno. musieliśmy grzać. Ja pierdolę. Ale tu mamy drogę już, to musimy tu pojechać, widzę. Dobra, musimy tu zewnątrz. Mamy fajną miejscóweczkę, bo dzisiaj dzień trzeci, czwarty tak naprawdę już. Hannibal, czyli trasa przejazdu czołgowego z Żagania do Drawska. Ona jest bardzo długa, bo ona ma około tam 400 km, jednak zawodnicy teraz jadą około 25% tej trasy. I mamy fajną pineskę od naszego kibica, który gdzieś mieszka niedaleko trasy, niestety godzina od nas. Gdzie jest, tu nie ma przeprawy na tej trasie, jest cross country, ale akurat tam jest trochę błota i tam właśnie się udajemy. Bo to piaski już mamy tak naprawdę i będziemy mieć przez cały czas, a jakieś błotko zawsze wskazane. Także przed nami godzina drogi, 40 km pokazuje, może trochę przyspieszymy. Lecimy, Dzida.
Jak tam panowie, podoba wam się? Zajebiście. Tak? Podoba się? Super. No. Najważniejsze samochody. Proszę bardzo, samurajkie, patrole, co tam jeszcze mata? Dzięki, ziomuś! Też cię lubię! To jest ewidentnie złe miejsce. Napływała, no. Tak, to jest złe miejsce, trzeba się przestawić. Na YouTubie sobie wpiszę Red Fox i drugie Extreme Media. Ale miejscóweczka nam się trafiła. W ogóle fajne miejsce na kampa, takiego powiedzmy, jakby ktoś chciał sobie zrobić overlanding. To jest petarda miejscówka. Są ławeczki, ognisko, niedaleko drogi, ale jezioro jest bardzo, bardzo czyste, bardzo fajna woda, orzeźwiająca szczególnie dzisiaj, bo było bardzo gorąco. No zobaczcie samo, zobaczcie co się działo. Troszkę pojechaliśmy sobie tym najtrudniejszym odcinkiem Hannibala. Także ja też cały brudny, bo dostałem parę strzałów trzymając kamerę od ciężarówki, od UTV-a. Po prostu cały mnie zmoczył błotem. No i co, jesteśmy sobie właśnie nad jeziorkiem. Mamy szampon ekologiczny i już dzisiaj nie będziemy trzeba brać prysznica. Namydlimy się i 2 km, no nie, 15 km od bazy. Fajna miejscóweczka, sobie ją wklepuję od razu zapisane, bo jest naprawdę super miejsce. Podpiękne, zobaczcie, tu nikogo nie ma. W ogóle na tym jeziorze nikogo nie ma. Są tylko łódki wędkarskie, więc pewnie jest tutaj dużo wędkarzy. Przyjemne z pożytecznym. Żyć, nie umierać! Organizator, co ze mną robi, co równa równiarką, to co szykuje na Baja Poland, nie? To on tam mnie się nie boi, mówi jedź, znasz całą trasę, jedź. To pan taki poligonowy dziadek. Ja tam siadam w ciągnik i jadę. Nockę odpierdolę i rano zjeżdżam do domu. A jakie tutaj zwierzęta żyją? Żubry pan widział? Widziałem. Nawet mam zdjęcie żubra. A wilki? Wilki nie robiłem zdjęcia, ale to tutaj.
Co to było? Pocisk. Pocisk? Odważnie, kurde. Odważnie, nie? Metalowych szyszek nie zbieramy. Slightly more professional. Good? Good. Co tam, Krzywo? Dawaj tu. Mocno zajedź. Do lewej Nie mamy za co. Opis sytuacyjny, remik jest obok. Tam coś nie tak, chyba z ładowaniem, pasek lub coś, bo nie ma prądu, wyciągarka nie ciągnie. Markowi udało się przejechać, ale Samuraj i tak to zrobił najszybciej. Cakum robić lekkie, małe auta do offroadu, a nie duże, ciężkie. I wszystkich Samuraj zrobił 3 auta, proszę bardzo. A jak było, jak było? Jazda fajnie, super. Przestał nam się grzać. Można było jechać dużo szybciej. I w sumie robiliśmy fajny wynik. Ale wszystko traciliśmy na ostatnim dołku z błotem. Wyjechaliśmy błoto, pasek, koniec ładowania, utknęliśmy w dziurze i... No kurwa, jak zwykle, idź w pizdu to. Ale nie uderzył moc, tylko wiesz... Glina, błoto widziałem, no. Zwinęło taką hałdę No. pod ten. I skończyło się ładowanie. I mówię, nie zwijaj, bo upali wyciągarkę, jak widzę, że wskazówka od baterii, wiesz, pada, nie? Życie. Krzychu po łokcie w czarnym gównie wymieniał pasek i wszystko w pizdu. No ale dobra. Jedziemy dalej, wszystkie odcinki dojechane. Robimy nie najgorsze czasy. Zmęczony jestem. Grzeje się, czy już nie?
Nie, przestał się grzać. Z początku nam się grzał, ale okazało się, że na samym starcie zorientowaliśmy się, że z 2 oryginalnych wiatraków działa tylko 1, więc dołączyliśmy ten trzeci, co zamontowaliśmy. A potem coś przymuchrupło, uderzyło, zaczęły działać 3. Jak zaczęły działać 3, to nie szło go tam, żeby go grzać. Aczkolwiek i tak jechaliśmy zachowawczo, jeżeli chodzi o piłowanie go, ale można już było jechać dużo szybciej. Dzień udany? Dzień udany, no tylko mówię, to taki niesmak na koniec z tym paskiem znowu, bo to naprawdę mieliśmy chłopaków porobionych i bo się chyba tam pogubili coś, że byliśmy przed Wódkiem, byliśmy przed Bartkiem, a w dziurze myśmy tkwili, to nas wszyscy powjeżdżali. Życie. Na tym polega ten sport. Tak. Oczywiście nie pijcie teledyskiego, skończycie jak Bobik. Nie wiem czy wiecie, ale Robert dobrze mówi po niemiecku i 15 minut temu był tu jakiś Niemiec. Zobaczycie ile piw przyniósł. Co się stało z Robertem? Odpoczywa. No, każe mu się dać odpoczynek po ciężkiej dniu pracy. Halo! Kto zamawiał zupę chmielową? Chłopaki! Zupa gotowa! Co tam panowie się dzieje? Piaskownica. O kurde. Jakby ktoś... No nawet tutaj na dół. To będziemy babki lepić zaraz, tak? Da jak? Trzymaj, żeby to się... O kurwa, ile to waży? O, żagań. To chyba nie tylko żagań. Edek, chodź coś ci pokażę. Ty podobno bardzo lubisz lepić babki w piasku, jak byłeś mały. Możesz sobie nalepić. No ładnie. Obi, dasz 10 ampuła? 5 centów. Wziąłbym 10 do piaskownicy może. No czekaj, to nie koniec. Pakujmy w worek. Ale nie cieknie. Sucho. Nie, bo to sorbet. Jedziemy szybko. Mamy Bez awarii. nowy kiosk na dachu. Bez awarii Zimny i bez większych pomyłek, bo jakieś zawsze się zdarzają, to nie ma opcji. Szczególnie na prawie 150 km dzisiejszego odcinka. Ile tam krzywu? 170. 170? No. Więc jest tych krateczek trochę, gdzie się można pomylić. Każdy roadbook z połowy ryzy papieru zrobiony. No ale żeby nam się nie grzał i puszczał pasek, to całej reszty jestem jakby spokojny, że będzie ok, no ale to są te rzeczy, które nas znowu mogą gdzieś tam zdziwić i mocno wpłynąć na no bo na czasy, no. Co tam Krzył kreślisz? Lubię, jak moja córka, lubię sobie czasem coś pokolorować, pobawić się kolorami. Wiesz, taki trochę mały artysta ze mnie. Jakie to uczucie jechać autem i wiesz, patrzeć się w te papierowe kartki, w komputery i nie podziwiać w ogóle krajobrazów? Ja podziwiam krajobraz, bo po każdej kratce muszę podnieść głowę i obczaić, co jest dookoła. Nie, tak serio to to jest mega trudne. Nawigacja na tych rajdach jest bardzo, bardzo trudnym elementem. Ciężko się nad tym skupić, nie odwracać myśli. Każda rozmowa z Edem, każde zastanowienie się, co się na przykład dzieje z autem, odrywa mnie od tego, a jak mnie odrywa od tego, to są błędy, nie? I mega trudno przez tak długi czas i w takich warunkach, gdzie wszystko trzęsie się, lata, to wylatuje mi z ręki, pilot mi wylatuje z ręki. Ciężko opanować wzrokiem te wszystkie ekrany. A jeszcze trzeba wychodzić, robić przeprawę, później wracasz uwalony w bagnie i musisz to wziąć do ręki i już zapomniałeś, na czym skończyłeś, bo cię zdekoncentrowały inne rzeczy, co robiłeś na zewnątrz. Mega ciężki temat. Ja się cały czas tego uczę i
Ale przez to, że jest tak ciężki, to jest fajna rzecz i coraz bardziej to lubię i coraz bardziej mi się to podoba. Także spoko, po to tu jesteśmy, żeby trenować i poprawiać swoje umiejętności. Czyli jak już coś, to nie pisać na WhatsAppie, jaki chleb lubisz, albo co tam potrzebujesz, jakieś... Nie, ja w międzyczasie, jak jest 200-300 metrów odcinku między klatkami, to sprawdzam sobie tam Facebooka i jak film wrzucisz, to też sobie czasem tam rzucę okiem. Że śmiało, jako co to śmiało. Tak jak wczoraj. 110 do prawej. No, 230 w lewo. W lewo. 140, siodło i przed drzewami w lewo.
się nagrywa. Jak jest? Auto się zapaliło. Coś jest... O, pożar jest. Jest nerwowo. Widzę. Jak zwykle. Co to było za zagranie w ogóle? Będzie dobrze. Gdyby nie cofnął, by było zajebiście. Zbijamy, lecimy dalej. Jak tam, szefie, dzisiaj? Dobrze. Auto się spisało, wyciągarki nam nawalają, tracimy tam dużo minut, bo nasz szalony Giggle-Pin tak jak zawsze miał ochotę rozwalić auto, rozerwać na pół. Jak się ją włączało, to działa jak jakiś kurde chiński Dragon Winch czy inny. Buczy, ledwo wciąga i... No i nie ma z niego za dużo pożytku, więc musimy to zrobić przed resztą rajdu. Przestało się grzać auto. Mamy jeden dodatkowy wiatrak i dobrze, że go mamy, bo jeden z tych podstawowych przestał działać. Ale tak czy siak dostawał wpalnik, to tam podchodził ponad 100, ale nie szedł dalej, w sensie zatrzymywał się i było wystarczająco, więc wczorajsza praca Bartka w nocy, manufaktura produkcji dolotów. Ja pokażę dla ten. Tu na dachu. Kiedyś był Mauser, teraz jest coś innego, lepszego. Materiał, który wykorzystujemy do robienia nadkoli na błoto. Czyli jakiś poliuretan albo coś takiego. Więc spisuje się, dostaje ewidentnie więcej wiatru. Coś w połowie trasy straciłem jakby stabilność auta, więc myślałem, że w ogóle zapałem gumę, zatrzymaliśmy się to sprawdzić, bo zaczęło go mocno wozić, w sensie jak lecę prostymi, no to muszę bardzo pracować kierownicą, żeby go utrzymać w jednym kierunku. Więc zobaczymy, czy coś może się rozpięło w zawieszeniu. Ale tak to jazda była non-stop, w sensie, że nie było dzisiaj żadnych większych strat czasu. Poza tam może mało pomyłką w roadbooku, ale to gdzieś drobne minuty poleciały. No i co, na razie patrząc po szybkich wynikach zrobiliśmy 5. czas. To bardzo ładnie. No tak, zaczyna to iść. Teraz im dalej w ten rajd, tym coraz więcej aut powinno mieć problemy. Ja mam nadzieję, że my problemy to już mieliśmy, je wyłapaliśmy, a teraz zaczynamy jechać. No Bartek się palił dzisiaj na przykład, nie? A właśnie nie wiem, co się Bartkowi stało, mieliśmy go na trasie, zwolniliśmy, Teraz sprzęgło. machał ręką, żeby jechać, więc polecieliśmy dalej. Remek też chyba miał jakieś problemy. Ale co, no ten rajd trzeba jechać do ostatniego dnia, czyli nie wiem jak dzisiaj mamy, środę czy czwartek? Czwartek. Więc dzisiaj jeszcze odcinek nocny, potem 2 piątkowe, 1 czy 2 sobotnie. Więc można powiedzieć, jesteśmy dopiero w połowie kilometrów do wystrzelenia na tym rajdzie. Więc spokojna głowa, nie przegiąć, bo dzisiaj też mieliśmy parę takich dużych, niekontrolowanych lotów. Udało się auto wyprowadzić i dalej pojechać, ale że coś mu nie pourywaliśmy i to naprawdę widać, że to jest twarda maszyna, bo można było śmiało coś urwać. Jest dobrze. Wystarczy? Wszystko dobrze? No dobrze. Dobrze. No, to dobrze. Nie będę marudził. Super jest. Nagranie jest nieaktualne. A czekaj, bo... Dawaj. To ja chciałem coś wyjaśnić. Bo wy tak to oglądacie wszystko i mówicie, co oni robią z tym samochodem, on się tak cały czas pierdoli.
To nie jest tak, że tylko nam się psuje. Psuje się wszystkim tak samo i wszyscy tu całe noce siedzą pod samochodami. Tylko oni tego nie pokazują, tylko chwalą się, o, dzisiaj poszło super. A my pokazujemy każdą awarię, więc nie myślcie sobie, że tylko nasz się psuje. Ale dzisiaj się nie psuł. Nie, będzie ostry odcinek, zobacz. Ale w tamtym roku też na nocce padało, pamiętasz? Ale nie było burzy, tylko padało. Padało, no. No dobra, idę obejrzeć ruch. A Batmana czemu nie założyliście? Patyka? Zapadamy. Będzie. Instalację zrobiłem właśnie ten. No i co, miało nie padać i okłamali? O, Krzychu! Jak kurwa, jak Robocop! Wyłączyć deszcz? Wyłącz deszcz, no. No to patrz, wchodzimy sobie tutaj, idziemy sobie wchodzimy. A wchodzimy, pyk. Kawko pomorskie, chwileczkę musi się załadować, pyk. Wyłączone. No prawie. Idzie, no. Słyszałeś to? Łyknął? No kurwa się na mnie patrzy, co ja do niego gadam. Spokojnie. Zresztą namoczone jest 10 plus 40. Co tu się dzieje? Opowiadaj, co tu zrobicie? Co tam, jakie... Co się wydarzyło? Rzeźba. Najpierw był bober. Po boberku było problem, skończyło się sprzęgło. Właściwie zabiło się piachem, betonem, wszystkim trawą i tak dalej. Chłopaki kilka godzin teraz walczyli, my trochę odpoczęliśmy. Że można było jechać na odcinek nocny, wiadomo, dzienny poszedł już w plecy. Ale walczymy dalej, jeszcze 2 dni walki, więc nie odpuszczamy, jeszcze jest co robić. Udało się zwalczyć problem? Udało się. Udało się czy nie? Tutaj się zapytam. Jeszcze nie odpaliłeś, także nie bądź taki pewien. Mamy nową ksywę dla naszego pilota tutaj. Myślę, że wytłumaczysz dlaczego, nie? Bober! A, bo nurkował gdzieś tam z bobrami. O, podobno z bobrami, wiesz. Się wychował. Bober jest najlepszy. Za chwilę wjeżdżacie. 10 po 12. Nocka jak dzień, to samo, tylko ciemno. Nie wiem jak długa trasa, jeszcze roadbooka nie przyglądałem, ale z 70 km myślę, że przynajmniej walnęli. No dobrze, no ważne to się nie pogubić. Nie pogubić, bo potem się odnaleźć po nocy to naprawdę wyczyn, więc raczej z jazdą to tak wiesz, w drugiej kolejności. Najpierw nawigacja i pewność kierunków, a dopiero potem grzejemy, no. Bo tutaj jakby te noce słyną z tego, że ludzie się gubią na długie godziny i do rana się po poligonie kręcą, żeby odnaleźć z powrotem. Więc dobrze, no. Kawę wypiję i jadę. Na odcinek nocny mam najmocniejszą latarkę na świecie. Przynajmniej w momencie zakupu była najmocniejsza. Zobaczcie jak świeci. To jest jej podstawowe światło. To jest pełne światło, a jeszcze jest światło takie o. To świeci już do Kazimierza. Kurwa, patrzcie co się dzieje. Jakbyśmy byli w jakiejś Malezji. Muszki atakują. Chcą mnie zjeść żywcem. Muszę uciekać. Albo zabezpieczyć. Te bliki to są te muszki właśnie.
Odporny na wodę? Kurwa, nie wiem, moje nerwy. A mi górą poszło, ty! Ja spierdala. Właśnie dzwonił Krzysiek, że niestety nie wystartowali do nocnego odcinka. Silnik się prawdopodobnie skończył. Jest na wykończeniu, także kręcimy resztę ekip na przeprawie nocnej i wracamy na bazę. Dla nas chyba nawet się skończył. Zobaczymy. Co, Edek? Silnik padł, stoimy. Bijemy wszystko na bieżąco. No. No ale paty będziemy robić, czy co? Nie ma opcji, żeby zrobić, bo przygotowany silnik, który wozimy ze sobą, tak naprawdę sprawdziło nam to, że nie jesteśmy przygotowani do włożenia silnika w takim czasie, żeby miało to sens, czyli zaczynając teraz 3 godziny temu, zdążając na godzinę 10 czy tam 11 rano. Więc stwierdziliśmy, że wyciągamy raczej wnioski i jedziemy na bazę wylizać rany. Tak to wygląda, no. Chłopaki siedzą i po zebraniu podjęliśmy decyzję. Ten Breslau dla nas się zakończył. Natomiast mieliśmy w chuj fanów. Naprawdę było zajebiście. Poznaliśmy fajnych ludzi. 2 ekipy, które znaliśmy się tam gdzieś bardziej z jakichś tam kontaktów mediowych i zewnętrznych, poglądając siebie nawzajem na socjalach. Zbudowaliśmy fajną tutaj polską grupę 3 teamów, fajnie spędziliśmy czas. Sami pojebani pasjonaci tu przyjeżdżają i to jest chyba najpiękniejsze i bardziej kręci nas to, po co tutaj przyjeżdżamy, jak się do tego przygotowujemy, niż samo ganianie się, no co mam innego kurwa powiedzieć. Zdobędziemy tutaj kurwa kiedyś pudło i zrobimy to. Naprawdę fajnie. Ja jestem zadowolony z całego wyjazdu. Podocieraliśmy się. Dużo mieliśmy takich wartościowych dla budowy teamu sytuacji i momentów. Też plan mamy taki, że wykorzystamy to, że będziemy wcześniej w sobotę, bo już będziemy w domu. Zbierzemy się razem i wykorzystamy ten czas, jakoś czas rajdowy, zrobimy sobie rozpakowanie przyczepy z wieloma przemyśleniami, pospisujemy, podrukujemy parę rzeczy, wyciągniemy wnioski, nie? Wchodzimy w poważny sport jako kompletni amatorzy w sportach motorowych i ciągle się uczymy. Fajnie natomiast, że są młodzi, właśnie wrócili chłopaki. Jestem ciekaw, im poszło. Budujemy zimą? No kurde. Tylko chcę budę zwiększyć dla Ciebie, co? Nie od nogi, na nogi za tylko tutaj. Do tyłu pójdzie tam z 2 cm. Słuchaj, umowę piszemy zaraz, co? Łukasz, przygotujesz. Ja nagrywam. W Defenderze układ ergonomii masz kurwa przypadkowy i z lat 70, wiesz. Tutaj jest naprawdę u Ciebie. Ja mam takie skurcze nogi na długim odcinku, a Ty możesz wyprostować nogę. No dobra. Co, Robercik, smutno Ci? Łukasz, bardziej niż smutny. Bo powiem Ci, że tego się nie spodziewałem, że koła na kopsyce poodpadały i takie tematy, ale że silnik się skończy, tego jest mi przykro. Historia trochę zatoczyła koło, nie? Tak, tylko że no, jesteśmy na 4. Breslau, z tego co policzyłem. 4. No, w pierwszym pamiętam, jak mówiłem, że tracimy go, no i niestety te brzydkie słowa musiałem powiedzieć jeszcze raz, że straciliśmy. Bartek, Nie mogę teraz. nie możesz? To nie przeszkadzaj chociaż. Naprawdę na pierwszym Breslau to łzy w oczach. Teraz trochę człowiek przejeździł.
No szkoda, bo dużo pracy, nieprzespanych nocy. Trudno, trzeba wyciągnąć konsekwencje. Jedziemy, to też jest fajnie, że postanowione, że wracamy na kamp. Wszyscy się rozpakujemy, przygotowujemy się do remontu i będziemy walczyć niedługo, nie? No, widzimy się we wrześniu na King of Poland, nie? Obyśmy się szybko poskładali, bo to wiesz, że u nas No jak, jeden dzień i podrobione, no. jak zwykle czasu jest dużo, a później jest nieprzespane noce. Bo takie rzeczy to się frajdę. takie rzeczy to macie teraz cały tydzień, cały weekend macie wolny, możecie to zrobić w weekend i macie auto gotowe. Tak, no nie wiem, to ja co w niedzielę będę robił po południu, nie? No i tyle w sumie, nie? No, tak to jest, że pętelka się czasem zatoczy. Trudno, rozsądnie dzisiaj podeszliśmy do tematu, bo jeszcze rok temu byliśmy tak nagrzani, że pewnie byśmy dzisiaj pocisnęli ten odcinek, ale wiem, jakby się to skończyło, byśmy wrócili z korbą wystającą z boku i tyle. Już czułem na dojazdówce po nim, że nie jest tak jak powinno. Zresztą wczoraj dolaliśmy oleju do silnika pierwszy raz w życiu. Nigdy nie brał nawet grama, a wczoraj 2 litry opędzlował. Więc już czułem pismo nosem. Wyjechaliśmy dzisiaj na dojazdówkę, zaczął stukać, szarpać, dymić. Podjęliśmy zatem decyzję, że wracamy. Przynajmniej będzie co remontować, a tak to by był do śmietnika. Dobra, teraz tu do kamery, tu patrzcie. Wracacie jutro, tak? Do domu, tak. Tak, i macie, wy jakby na rajdzie jesteśmy do niedzieli, więc macie 2 dni, żeby to auto wymienić silnik, żeby się, wiesz, na kolejny rajd naszykować, a nie przed rajdem. Nie, już była rozmowa, że wracamy wcześniej, ale zrobimy to, czego nie zrobiliśmy od dawna, czyli zajmiemy się trochę przyczepą, bo mamy upchnięte wszystko, wrzucone nogą, ugniecione w skrzynki. Jak czegoś szukamy, to nikt nie wie, gdzie to jest, trzeba przekopać wszystko. Więc musimy ją rozpakować tak czy siak i zrobimy trochę porządku w skrzynkach, żeby przynajmniej posortować rzeczy co do czego. Więc Pimpuś na razie poczeka chwilę, a zajmiemy się przyczepą. Dobra, ale na King of Poland zdążycie. Łukasz, czy my kiedyś nie zdążyliśmy na rajd? Wiem, że wszystko jest robione na ostatnią chwilę, ale jedziemy na rajd. Nie zawsze wracamy o czasie, ale No, dojeżdżamy trzymał na zawsze. słowo. Trzymał na słowo. No trudno, nie? Jesteśmy, na King of Poland jesteśmy. Cóż mogę powiedzieć? Takie są rajdy. Raz się wygrywa, raz się przegrywa. Ważne, żeby się nie poddawać, nie tracić wiary. Wiecie, jakby to było łatwe, to by każdy robił, nie? Ty to wiesz. No. Tak. Chłopaki włożyli tutaj całe serce. Ja trochę dołożyłem cegiełkę każdego dnia. Szkoda, bardzo szkoda, bo ja widzę z jaką pasją i Edward i Krzysztof podchodzą do tego wszystkiego. Zresztą nie tylko oni, jakby cały team. Jak widzisz ich codziennie, jak pracują, to ja bym sobie życzył, żeby każdy w życiu znalazł taką pasję. No ale motorsport niestety wiąże się z tym, że no niestety właśnie nie jest sprawiedliwy, nie? Jakby nie od ciebie to wszystko zależy. Zrobisz wszystko, tak, musisz mieć szczęście, ale tak jak w życiu, nie? Trochę trzeba mieć szczęścia, żeby gdzieś wygrać, ale najważniejsze, jak w życiu, nie tracić wiary i myślę, że chłopaki tutaj na pudle będą stali, a ja im w tym pomogę. Spodziewaliśmy się innych rzeczy, że coś innego może się stać, ale no kurwa nie to, no poprawiliśmy wszystko co mogliśmy, chłodzenie, wspomaganie, no pompy powietrza, no wszystko, no co się dało, a padło to co naprawdę no było najgorsze. Taki jest ten sport, nie? No tak jest, no ale no co nas nie zabije, to nas wzmocni, tak? Za rok. Powalczymy na pewno i poprawimy wszystko co było nie tak. Koniec przygody. No i tak było fajnie. Ile jesteśmy? 5. dzień? 5. 5. dzień, no. Nagraliśmy kupę, myślę, fajnego materiału, spędziliśmy fajnie czas, popalaliśmy Toyotę. Myślę, że i tak każdy skorzystał na tyle, ile się dało. No, że wypadła awaria, no to tak czasami bywa w tym sporcie. No i trzeba się zabijać. No, dla mnie ten wyjazd też nie skończył się najlepiej, bo nowy dron rozdupcony o drzewo. Stary dron też przydupcył o drzewo, ale przeżył. Telefon dzisiaj też prawie zgubiony. Nie wiem, same nieszczęście ze mną chodzą na tych offroadowych projektach. Pijemy teraz za to, żebyś dojechał do końca. Tak. Naprawdę, trzymamy kciuki.
Z Remkiem razem. Edek, ja mam pomysł. A ty nie napijesz się... Wlewkę z motodoktora trzeba zrobić. To jest wyjście. Wlewkę z motodoktora. Leć na Orlen. Robert, leć na Orlen, trzeba zrobić wlewkę z motodoktora. Już nie da rady. Zrobiłeś posta już na zakończenie, żeby mógł dodać? Nie, wysłałem tobie zdjęcie, ty postaw publikuj. Jadę cały czas. To pytanie, czemu ciebie tutaj nie ma? Bo głodujemy już od paru dni. Skito, ja to już schudłem 5 kilo, E6. Standardy, Tobie to nie grozi. standardy nam się pogorszyły tutaj. A Jakub chodzi i wiesz, wspomina, bo jeszcze żadnej grubej zjeby nie dostał. Tak, mówi, o mój zostawię to, bo nie ma cymbryka. Nie ma komu opierdalać mnie i wszystko robię co chcę teraz. Widziałem ostatnio Basior, kurwa, z konserwy jadł. No a konserwę to ja już chciałbym zjeść. Nie, wiesz co, dzwonimy też ci powiedzieć, że w sumie tak jesteśmy głodni, że kończymy ten rajd, jedziemy do ciebie na wyżerkę. Szykuj kociołek. Pal grilla. Pal grilla. W sobotę pracujesz czy nie? A to dopiero... Nie, ja w sobotę rano zjadę, także... No to zajebiście. To słuchaj, to to my już rozłączmy. będziemy u Moniki czekać na ciebie. Tak. Dlatego mówię, zapraszam. Ugotowaliśmy silnik, w sensie ugotowaliśmy, nie przegrzaliśmy, bo Game over, game over. game over z silnikiem, no. Wracamy. Czyli jednak czopka, tak? Nie czopka, cały silnik. olej. 30 km, 2 litry oleju. Pali więcej oleju niż benzyny. No jak dobry diesel, kurwa. To niedobrze, chujowo. Chujowo. Szkoda, że nie można przełożyć, nie? To by przez nas przepierdolił. Nie ma sensu, na 10 rano musielibyśmy być gotowi, a w sumie też wychodzi doświadczenie, że w niewielu elementach jesteśmy gotowi na to, żeby robić przekładkę, bo ani silnik nie jest sprawdzony, Ani wędki nie mamy. ani wędki nie mamy i sami nie wiemy, czy wkładanie tego silnika nie rozbije nas na jakichś głupotach. Więc z drugiej strony dobrze się stało, bo jego włożymy, więc przygotujemy, a ten wyciągniemy przygotowany i go wyserwisujemy, no. I też nie wiemy co się stało w tym, więc najpierw trzeba zrobić sekcję. Dopiero będzie wiadomo co poprawić w tym w Brianku, żeby go nie zarżnąć w 2 rajdy. Ale Jessica będzie wyremontowana. Tak, JCK zrobimy. Ale prawdopodobnie Jessica przyczyna leży w tym, że go parę razy na Balkanach i innych już wiesz, przegrzaliśmy, nie? Jak jeszcze nie. A teraz go, Na początku się przegrzał, a teraz z powrotem się już dojeba, tak? a teraz go dojechaliśmy, no. No nic, Karol. To przykro mi. Widzimy się w sobotę na Słotwinach. My też się zjedziemy i będziemy tam, wiesz, podziałamy, ale wpadnij, to nam pomoże. Trzeba rozładować przyczepę, to wpadnie. Trzeba silnych, niekoniecznie mądrych. I właśnie tym razem potrzebujemy mądrych, bo zawsze na siłę rozpakowujemy. A to ja nie muszę być. Wolne mamy. Yeah, the other right. Okay. Okay. No. We have to... Sosze? Nie wysiada się z pędzącego pociągu. Jedziemy! Halo! Nie girę! Daj mi nogę! Z szacunkiem do tego namiotu, bo się Okej. nagrywa. All of them? No, one more. I've got 1, 2, I've got 4. How much you got? 4. Now. 4. Okay. Ja bym teraz przypiął je do plecy i kazał biegać. Jak spadochron taki, wiesz. Za Hiluxem, ty, wczoraj na pace jeździliśmy, mogliśmy się do namiotu i by leciał. To troszkę przekręcę. To. Okej, teraz na to rury wzdłuż i śledzie. Okryjcie mnie czarnym płaszczem. Rally Breslau, no taki jest ten rajd, maraton, wiele kilometrów, szereg awarii. Powiem wam, że przejechałem sobie dzisiaj po kampie, jeszcze są 2 dni rajdowe i już naprawdę sporo ekip nie ma, także awarie po prostu nękają wszystkich, no tak jest w tym sporcie, ale najważniejsze jest to, żeby się nie załamywać, jakby tak zawsze szło łatwo i prosto, to byłoby nudno, a tak to
Zawsze jest jakaś chęć dalszej rywalizacji. Kończymy Breslau, było bardzo fajnie. Wiele fajnych doświadczeń. Fajnie, że zrobił się taki tutaj polski camping. 3 załogi z klasy Extreme spędzały czas razem. Wódkowski Motorsport, Bartek i Łukasz, no i my. Naprawdę bardzo fajny spędzony czas, bardzo fajna edycja. Breslau jak Breslau, dużo kilometrów, przeprawa, szybkość, zawieszenie, to wszystko musi działać. Teraz się nie udało, za rok będzie lepiej. Oby. Trzymajcie się. Update. Idziemy popatrzeć, jak jedzie Bartek i Remek. Więc przycelowaliśmy jedną miejscówkę, gdzie jest szansa, że za nie nas komary opierdzielą. To chłopaki dojadą i trochę pokibicujemy. No i zaraz potem ruszamy trasą do domu. Kierunek Kazimierz. Kierunek Kazimierz, historia jakby rajdu zakończona, ale mamy jeszcze duże plany wykorzystać ten czas rajdowy do niedzieli. W sobotę zrobić sobie taki war room, brainstorm, podsumowanie i trochę pracy wokół przyczepy, zebranie rzeczy na listy. Przemyśleń, póki gorące głowy zawsze na tego porajdzie brakuje, bo wracamy w niedzielę albo w poniedziałek i każdy goni już do swoich tematów. A teraz ewidentnie wykorzystamy ten czas na planowanie czasu międzyrajdowego i kolejnego wydarzenia. Fox Team, last night we finished the rally. Our engine is kaput. Fajnie zobaczyć, jak ktoś to z boku robi, a nie tylko z wnętrza naszej budki. Ale podpatrzyłem dużo rzeczy, wcale nie robimy tego najwolniej. Kilka fajnych patentów, bo jedna ekipa takim autem jak nasze, bardzo podobnym, zrobili to na kołach, a wszyscy na linach, nawet te lekkie estońskie maszyny. Także Oni mają fajną trzeba to wszystko rozważyć, bo sprytnie to robiąc można dużo szybciej i dalej zajechać. Ja podejrzewam, że na naszej oponie nie zrobilibyśmy tego, oni jadą na tej oponie takiej dobrze wyciętej. Tak, ale zauważ, że on nawet nie obrócił kołem, nie? Tylko zrobił to na dużym biegu, a powolnymi obrotami, a wszyscy tu wchodzą. A on zrobił to na kołach, także... Czyli co, nowe doświadczenia podpatrzone? No pewnie. Ciśniemy na Kazimierz. Wyciągamy jak najwięcej lekcji z tego rajdu. Jak nie możemy wyciągnąć pudła, to chociaż lekcje wyciągamy. O ile tam do Kazimierza pokazuje? Chcę to kupić. Rzut beretem. Chciałem to powiedzieć. To co, Karol, na szczała, nie? No strzała robimy, ale jeszcze mak, nie? Ale pięknie. Dobry czas, naprawdę dobry czas to był. Jakby ktoś kiedykolwiek się zastanawiał, jak
topić pieniądze, to tylko w wodzie. Najlepsza opcja, jaką można zrobić. Jak panie poszło? Szybko, ale z małymi problemami odpuszczona przeprawa ze względu na rozrusznik. Umarł niestety, więc nie ryzykowaliśmy. Bywa, a tak było szybko, fajna trasa. Szybkie, długie przeloty, piasek na pustyni latał, deszcz był, także wszystko, czego można sobie zamarzyć. Amen. Amen. Idziemy na jointa. Wiadomo, rajd to koszta wpisowe i tak dalej. Ale ile spala paliwa? Powiedzmy twoje auto z LS-em, ile spaliło paliwa? Jakim LS-em? 1.9 turbo diesel, 7,2 litra, wystarczy. Jaki koszt? Nie no, średnio 50-98 na setkę przy normalnej jeździe, do 60. Czyli no, mniej więcej, normie europejskiej. ile taki rajd, nie wiem, te 7 dni, ile ci będzie kosztowało, jeżeli chodzi o paliwo? No z 4-4,5 tysiąca lekko. A u ciebie jak to wygląda? Spalanie oczywiście niższe, bo jednostka jest mniejsza. Normalnie 30 litrów na 100, ale wczoraj palił prawie 100 na 100, bo się parę rzeczy w środku zepsuło. Więc nasz rajd będzie nas kosztował w paliwie jakieś 3 koła. Goopers! Always good! Just finished, I don't know what this is, been coming to the Rally Breslau since 2011 and this race is a killer. It kills cars, it kills crews, but you know one thing it does, it makes you feel amazing when you finish. It's not the result we wanted, but I am so proud of the team to overcome what we came and to be able to put on a fight with Hardo. Okay, we're 10 hours behind, but to lock horns with him day after day and to get this old girl back across the line again, it means so much. So, yes, it's not a podium finish. I have no idea where we finished today. I think we're first or second on stage. We overtook all the other Estonian cars apart from Hardo. I'm super excited. I think we've made it into the top 6, which is
crazy with a 10-hour penalty. Hell, let's do it again soon, and let's come back and let's win this again, because this race is amazing. Right, I'm going for a very cold refreshment and to celebrate with some great friends. See you later. Mamy to! Co prawda bez 25 km, ale jesteśmy. Co się stało? Pozdrowienia dla Foxów, koda mi was strasznie, że nie ma was z nami. Wykorzystujemy ten czas trochę jakby w cudzysłowie odzyskany z nieuczestniczenia w końcówce rajdu na to, żeby jednak poświęcić trochę energii na lepszą bazę przygotowawczą pod kolejny rajd. Więc się właśnie zjeżdżamy. Założenie było, że o 12 się zjeżdża ekipa. Już widzę, parę samochodów jest. Jesteśmy w naszym małym Red Foxowym headquarter w bałaganie, gdzie się szykujemy i startujemy i kończymy rajdy. Więc idziemy się spotkać z chłopakami, przegadać, rozpisać, flipchart, kartka, papier, a potem za robotę się bierzemy za tira, wywalić z niego graty. Od zawsze mnie to fascynowało, lubiałem to, grzebać przy tych samochodach, być z tymi ludźmi. No to chyba trzeba się z tym urodzić. Realizuję marzenie dzieciństwa, bo chcę, a nie muszę i mogę. Mam z kim, mam wspaniałych ludzi wokół siebie. Jest to odskocznia od wszelkich jakichś tam stresów i tak dalej, mimo że wielokrotnie dużo bardziej się opracujemy, oleżymy pod tym autem niż w pracy codziennej. Trochę przez Eda. Ja go trochę wprowadziłem w świat terenówek, to on mnie wepchnął z buta w świat rajdów. Chyba dla towarzystwa, dla kolegów, dla całej atmosfery na rajdach. To, co się na tych rajdach dzieje, w sensie, nie wiem, jak się wali, pali, ale jesteśmy w stanie się pozbierać, to chyba to mnie nakręca, nie? Idziemy w dobrym kierunku, auto coraz lepiej się spisuje. No, pierwszy dla mnie wniosek, że to auto może naprawdę fajnie zapierdzielać. To były pierwsze odcinki, które robiliśmy tym autem, nie patrząc na obroty, nie patrząc na temperaturę. Raczej pojawiała się opcja, jak teraz zacząć się tym autem uczyć trochę na nowo jeździć. No poszło tak jak poszło, nie zawsze da się wszystko przewidzieć. No wiadomo, że każdy chciałby dojechać, każdy chciałby ukończyć finishera, a już nie mówiąc o pudle, ale no jest to dla całej ekipy na pewno masa pracy i no troszkę przykro, że się to nie udało, ale siła jest na to, żeby nadal się uczyć, walczyć, przygotowywać i startować w kolejnych. To był świetny rajd. Mimo tego, że nie skończył się happy endem, to jestem bardzo z niego zadowolony. Też obóz był zbudowany tak, że były obok nas sąsiednie ekipy polskie, z którymi nawiązaliśmy jakiś taki fajny, przynajmniej mi się tak wydaje, że fajny kontakt, że rywalizujemy, ale nie jesteśmy jakimiś takimi wrogami, tylko na kampie żyjemy sobie razem. I to pierwszy raz chyba się zdarzyło, że to nam umiejętności brakowało i tak jakby teren uniemożliwiał szybszą jazdę, a nie coś blokowało samochód, bo zawsze było, a to nie jedzie, a to się grzeje, a już jak przebrnęliśmy z tym daszkiem, z tymi wentylatorami, to ciśnęliśmy naprawdę dobrze i aż przyjemnie się tym samochodem jechało. Były emocje, były nerwy, no to, że maszyna nie dojechała, to jedno, no ale to nie dało rady żelazo. Ale jako zespół, team, no chyba pokazaliśmy, że do końca walczymy. Oczywiście były tarcia, sypały się słowa na Maci i wuju, no ale gdzieś tam po jakimś czasie te emocje opadają, jesteśmy w stanie się pozbierać, jeden za drugiego, noc o północy. Nie wiem, fizycznie jestem zarżnięty, no to był okres, że przez 3 doby spałem chyba łącznie 9 godzin i później się ze mnie śmieli, że odpieszczając hamulce ustanąłem za kierownicą. No ludzie, atmosfera, że każdy każdemu pomoże zawsze. Nie ma tak, że ktoś nie potrafi czegoś zrobić, jest mu ciężko. Także jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, tak? Nasz zespół. Ludzie, którzy się rozwijają, uczą się
i nie ma sytuacji, w której by odpuścili. Nie ma sytuacji. Po prostu możliwość przebywania z ludźmi, którzy nie widzą żadnej przeszkody w niczym, bardzo dobrze i pozytywnie wpływa na ogół tego, co się dzieje potem poza rajdem. Po prostu nie ma możliwości tych ludzi zatrzymać przed jakimkolwiek problemem. No chyba zaangażowanie, bo no każdy z nas, który wyjeżdża z tym właśnie zespołem, no każdy czuje się chyba odpowiedzialny za to, co robi i wie, że jedna śrubka niedokręcona albo no może spowodować klęskę danego wyjazdu, więc no przynajmniej mam takie poczucie, że każdy się w to angażuje. Czasami może troszkę jakieś ubytki są, ale ogólnie jestem zadowolony ze wszystkich. Wszystko mi się podoba. Nie, no jest super, jesteśmy chyba jedyną taką ekipą, która tak to robi, która pokazuje to światu, jak to wygląda od kuchni. Chociażby to, co na ostatnim filmie mówiłem, że pokazujemy wszystkie nasze bolączki, wszystkie nasze usterki, wszystkie nasze słabości, a nie tylko jak super wyszło i na którym miejscu jesteśmy i jak dobrze poszedł odcinek, nie? Co, że chyba to Eda pomysł, żeby pokazać ludziom, jak to wygląda od kuchni. No sorry, ale jakichś super turbo wyników nie mamy, ale zawsze pokazujemy, z czym sobie nie radzimy. Pokazujemy prawdę, co się dzieje na tym kampie. Nie idzie, to pokazujemy, że nie idzie. Może mało według mnie jest trochę tej pracy takiej właśnie, jak w nocy o północy walczymy, bo oczywiście filmowcy muszą pójść spać, bo zależnie to być zapłane. Więc nie ma chyba takiej rzeczy, co bym chciał zrobić. Wszystko jest tak, jak powinno być. Jedyna to konsekwencja. Wprowadziłbym konsekwencję. Brakuje nam takiej konsekwencji w oznaczaniu, w dopinaniu, w przypilnowaniu pewnych rzeczy, pewnych porządków. Teraz skracamy sobie pewną akcję o ileś sekund, bo ich potrzebujemy. Natomiast te parę sekund za tydzień to jest parę minut, za parę tygodni jest parę godzin. I często to piwo, co sobie naważymy, wypijamy. No myślę, że zmieniłbym to, żebyśmy częściej jeździli na rajdy. Nie ma czegoś takiego, że każdy sportowiec, piłkarz, nie wiem, koszykarz idzie na mecz, ale poza tym no, musi ćwiczyć, musi uczyć się w tamtym przypadku boiska, tutaj auta, terenu i tak dalej. No trzeba po prostu częściej realizować takie wyjazdy. Wiadomo, że to jest masa przygotowań i pracy, ale mimo tego no, musimy więcej się obyć z autem i z terenem. Na pewno wtedy ułatwi to osiąganie jakichś tam większych sukcesów, czyli pudła. Słuchaj, Ed jest tak postępowym człowiekiem, że jakbyśmy mogli coś zmienić i to byśmy to już zrobili. Próbujemy to robić co chwilę. Co bym mógł zmienić? No na pewno brakuje nam czasu. W sensie każdy z nas nie jest etapowym racerem ani serwisantem, tylko każdy ma swoją jakąś tam inną pracę, a to jest nasza pasja i robimy to tak jakby po godzinach i wiesz, nam tego czasu brakuje, trudno to wszystko pogodzić, praca, rodzina, pasja, każdy tak ma, to nie jest żadne wytłumaczenie, ale brakuje nam na pewno czasu, jeśli tego byśmy poświęcili więcej, znaleźli go więcej dla piłka, to na pewno przełożyłoby to się na lepsze wyniki. Założyłbym klimatyzację. Komunikacja jest między nami, jakaś, no, są tarcia, ale to 7-8 facetów na kampie zawsze będą, nie? Ja mam taką rolę, że tak naprawdę spinam wiele tematów, nie mam ściśle określonej roli, ale trzeba tu pomagać mechanikom, trzeba to pomagam na kuchni, trzeba jechać, to jadę. Nie wiem, czy coś zmieniać, po prostu jeździć, jak najwięcej jeździć. O, może zmiana tak, żeby więcej jeździć.
Mamy nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli tak, napiszcie komentarz, zostawcie suba, wbijajcie na Facebooka, gdzie jest więcej informacji i czekajcie na kolejny odcinek z dokumentu z Rally Breslau. Do zobaczenia w terenie.